Że najwięksi producenci samochodów elektrycznych to już nie są europejscy producenci, to jest amerykańska Tesla, to jest chiński BYD. Żeby coś rozwinąć, trzeba mieć do tego środki. Żeby mieć środki, trzeba to wprowadzić, prawda? Żeby to wprowadzić, trzeba ludzi zachęcić. Tak, znaczy koncerny motoryzacyjne akurat tutaj dużą wagę do tego przykładają właśnie ze względu na to, że one będą te metale do produkcji baterii wykorzystywać w bardzo dużej skali. Że przecież największym nośnikiem energii jest słońce, a my nie wykorzystujemy jego potencjału. Bo... Yeah. Też zapisałem sobie takie pytanie, co powoduje CO w atmosferze i co się stanie, ja nie mówię za 10, 15, 20 lat, tylko za nasze pokolenia, pokolenia naszych dzieci, wnuki, prawnuki, prawnuki, co się stanie, jeżeli nie zmienimy tego, co się dzieje, nie tylko na ulicach, ale w naszych głowach. Czy były jakieś badania prowadzone, co by się stało, gdyby nagle stwierdzono, jest jak jest dalej i tyle, nie? Tak, no jak gdyby te emisje gazów cieplarnianych powodują to, że zwiększamy efekt cieplarniany na Ziemi i wzrasta średnia temperatura. I to jest dla nas problem i te problemy już dzisiaj odczuwamy w postaci na przykład suszy w Polsce. To będą globalne problemy, dlatego że gdybyśmy doprowadzili do tego, że te zmiany klimatu by postępowały dalej, mielibyśmy bardzo dużo niebezpiecznych sytuacji na Ziemi, od tego, że będą nas czekać masowe migracje, będą problemy z produkcją żywności, będą duże susze, będą rejony Ziemi, tam gdzie dzisiaj są pustynie, które nie będą się nadawały do zamieszkania przez ludzi, dlatego że temperatura będzie zbyt wysoka. To, co mogłoby dotknąć Polskę w takim ekstremalnym scenariuszu, to jest na przykład stopnienie się pokryw lodowych i po prostu zalanie 1/3 naszego kraju. Czyli tak jak w filmie Pojutrze trochę, tak? Czyli jest taka szansa, że jeżeli się nic nie zmieni, to kiedyś będziemy żyli w czasach, gdzie będzie albo plus 100, albo minus 100 stopni, bo na przykład w styczniu 15 stopni. Czy to jest przypadek? Moim zdaniem nie. Stany minus 6, jakie były teraz mrozy, tak? Czy uważasz, że to jest przypadek? Ja osobiście uważam, że w żadnym wypadku to nie jest przypadek. Jak najbardziej, to nie jest przypadek. Mamy dane naukowe, które potwierdzają, że my to powodujemy, ale ja jestem pozytywnie nastawiony co do przyszłości, dlatego że wydaje się, że jednak kraje na świecie odpowiedzialnie podchodzą do tego problemu. Mamy porozumienia klimatyczne, które zobowiązują różne kraje do tego, żeby te emisje zmniejszać i to się naprawdę dzieje. I wyrazem tego właśnie jest zmiana w tym sektorze motoryzacyjnym. Też słyszę na przykład, że tylko Unia Europejska robi politykę klimatyczną, promuje samochody elektryczne. Absolutnie tak nie jest, tak? Jesteśmy w wyścigu tak naprawdę technologicznym, dlatego że oprócz tego, że to są działania na rzecz poprawy jakości środowiska, na rzecz walki z globalnym ociepleniem, to jest też walka o nowy rynek, o nowy biznes. No tak, bo to Wiemy, są że pieniądze. najwięksi producenci samochodów elektrycznych to już nie są europejscy producenci, to jest amerykańska Tesla, to jest chiński BYD i Unii Europejskiej też na tym zależy, żebyśmy przynajmniej szli jakoś łeb w łeb z tymi dwoma wielkimi gospodarkami. Więc to jest wymóg nie tylko zmian klimatu, polityki klimatycznej, ale też po prostu utrzymania naszej konkurencyjności i naszego stylu życia, tak? Bo nie oszukujmy się, jest to biznes i tu nie ma co ukrywać, że jest to biznes, tylko biznes tak naprawdę rozwija, żeby coś rozwinąć, trzeba mieć do tego środki, żeby mieć środki, trzeba to wprowadzić, prawda? Żeby to wprowadzić, trzeba ludzi zachęcić. Wiesz, wielu moich klientów mówi, że ale to jest strasznie drogie, może jak to byłoby tańsze. Ja mówię, tak, jest drogie, tylko pamiętajmy, że to jest nowa technologia, tak, że dzisiaj dużym kosztem jest akumulator, ale pracujemy przecież nad stałym elektrolitem. Nawet w Polsce, nie wiem, czy to jest jeszcze aktualne, niedawno było głośno o tym, że turecka firma będzie otwierała fabrykę soli niklu i kobaltu. Jesteś w stanie to potwierdzić, bo to chyba mocno by to zrewolucjonizowało trochę ten temat i może tak to ujmę,
te dzieci w Afryce, no bo ja o tym mówię głośno, bo ludzie tego się, boli ich to i mnie też to boli, tak? Tylko ja bym musiał nie jeść czekolady, nie nosić jeansów, nie używać telefonu komórkowego, prawda? Że jakby chodzi o to, że pracujemy, prawda, nad tym, żeby było inaczej. Tak, znaczy koncerny motoryzacyjne akurat tutaj dużą wagę do tego przykładają, właśnie ze względu na to, że one będą te metale do produkcji baterii wykorzystywać w bardzo dużej skali. Już prawo unijne, to rozporządzenie bateryjne nakłada bardzo duże ograniczenia na producentów i tam są duże wymogi środowiskowe, które określają to, skąd mają pochodzić surowce do produkcji baterii. One mają pochodzić z certyfikowanych źródeł, czyli jakieś nielegalne kopalnie mają być w ten sposób wycięte z tego łańcucha wartości. No i trzeba pamiętać też, że te baterie, tak jak już tu mówiliśmy, będą poddawane recyklingowi. Także w którymś momencie, kiedy ten rynek się nasyci, rzeczywiście będziemy w takiej sytuacji gospodarki obiegu zamkniętego. No i to ma jeszcze jeden plus, że równocześnie będziemy zmniejszać import i zużycie ropy naftowej. A o tym też nikt nie mówi, czy mało ludzi o tym mówi, że wydobycie i ten handel ropą naftową to jest najbardziej szkodliwy dla środowiska sektor górnictwa. Na pewno wszyscy słyszeli i widzieli różne katastrofy platform wiertniczych, kiedy szkody dla środowiska są gigantyczne. Jest też taki aspekt naszej polityki w ogóle zagranicznej, bezpieczeństwa. Dotychczas Rosja była największym dostawcą ropy do Unii Europejskiej. Polska tak naprawdę była drugim po Niemczech największym odbiorcą rosyjskiej ropy. Musimy wiedzieć i zdawać sobie sprawę i powiedzieć to głośno, że w ten sposób my finansujemy i finansowaliśmy te wszystkie wydatki zbrojeniowe Rosji. A dzisiaj na Ukrainie właśnie za te pieniądze Rosja prowadzi wojnę. No i tego się nie mówi, ja też nie jestem, wiesz, zwolennikiem gloryfikowania, tylko elektryfikacji, ale po pierwsze, to już się stanie. Po drugie, my nie mamy wyjścia, żeby oduzależnić się chociaż od dostawców ropy, tak? Że możemy w końcu, ja to dzisiaj patrzę jako ideolog, taki człowiek, który jest idealistą, że przecież największym nośnikiem energii jest słońce, a my nie wykorzystujemy jego potencjału, bo na przykład chociażby patrząc na te szyby, przecież wpadnie w końcu ktoś na pomysł, żeby zrobić nagle wszystkie szyby, które będą chłonęły energię, prawda? Więc to jest dopiero zaczyna się pewien etap, a jeżeli my zrozumiemy, że dzisiaj trzeba trochę się poświęcić, może trzeba na to więcej wydać. Ja nie mówię, broń Boże, że wiesz, każdy ma teraz, niektórych ludzi po prostu nie stać, ale niech ci, których stać, niech przodują. Dlatego są te programy Mój Elektryk. Więc ja jestem jakby pełen tego podziwu, że ma szansę się coś zmienić. Tak, jak najbardziej. Jesteśmy w tym momencie w środku transformacji, czy może na początku drogi do transformacji energetycznej. To się będzie działo i tak jak tutaj już powiedziałem, to będzie z korzyścią dla nas, dla środowiska, dla powietrza, którym oddychamy i to stworzy miejsca pracy. Cały łańcuch wartości, który dzisiaj, czy te pieniądze, które wydajemy na import nośników energii, gazu, ropy, węgla z zagranicy, te pieniądze będą wydawane u nas w kraju czy w Unii Europejskiej. Fundacja Promocji Pojazdów Elektrycznych kilka lat temu przygotowała taką analizę, jakie byłyby skutki wdrożenia elektryfikacji z celem właśnie 100% samochodów elektrycznych w Polsce w 2050 roku. Okazuje się, że te korzyści wielokrotnie przewyższają koszty. Wydatki całej gospodarki, każdego gospodarstwa domowego, każdej firmy na energię do transportu zmniejszyłyby się o 2/3. Czyli mielibyśmy z budżetów domowych, z budżetów firm uwolnionych 2/3 wydatków, 2/3 pieniędzy, które moglibyśmy przeznaczyć na inne rzeczy. No tak patrząc dalekosiężnie to tak. I ja z takich do tego jeszcze tematu tylko tak napomknę, że ze swoich obserwacji z klientami, wiesz, kto jest najlepszym klientem elektryków? Dla mnie przynajmniej. I jakich argumentów takich przyszłościowych do kogo bardziej przemawiają?
No ciężko mi zgadnąć. Znaczy, jak obserwuję polski rynek energii, polski rynek samochodów, to jednak nie jestem trochę rozczarowany tym, jak wolno to idzie, dlatego że jesteśmy trzeci od końca, jeśli chodzi o rejestrację nowych samochodów elektrycznych. To było 2,5%. W Rumunii na przykład to jest już 10% nowych samochodów, to są samochody bateryjne. Jak miałbyś strzelić, tak? Kto jest tym? No myślę, że są tylko entuzjaści w tym momencie. Ludzie, którzy naprawdę są zainteresowani tym tematem i sami z siebie przychodzą pewnie do ciebie i mówią, chcę kupić samochód elektryczny, bo zainteresowałem się tym, wszystko już wiem na ten temat i chcę go kupić. Tak, to jest tak jakby szczegółowo. Ogólnie powiem ci tak, kobiety. Wiesz dlaczego? Bo ja kobiety nie muszę przekonywać o danych technicznych. Kobieta, proszę pana, jeżdżę dziennie tyle i tyle, tak? Chciałbym kupić samochód elektryczny. Ja się pytam wtedy, gdzie pani mieszka i tak dalej. I jej to wystarczy. Dla niej nawet to, że ona nie musi jeździć na stację, wychodzić, ładować, tylko ona ma aplikację, wciska, tak naprawdę przyjeżdża do domu, włącza pod wallbox, ją nic nie interesuje. I sam fakt, że kobiety bardziej myślą przyszłościowo, kobiety bardziej myślą o dzieciach, o pokoleniach. My bardziej patrzymy jak czołgi, tu i teraz, tak? I naprawdę ja jestem pełen podziwu i uważam, że tutaj kobiet nie można tu lekceważyć. Tak? Oczywiście z entuzjastami jest tak, że oni ogólnie przychodzą i wiedzą, tak? Ale powiem ci tak a propos tego, co mówisz, że dziwisz się, że tak wygląda sprzedaż samochodów elektrycznych, to ja powiem ci od strony entuzjasty, handlowca, nie ma edukacji handlowców. Nie ma edukacji, jest po prostu stawianie na zasadzie trzeba. Wiesz, u mnie w firmie na szczęście bardzo przychylnie na to patrzą. Oczywiście robię to w swoich ramach, no bo wiadomo, że elektromobilność to nie jest tylko jeden sektor, ale no, trzeba więcej edukować, bo handlowiec, który nie wie na temat elektryków za dużo, przejechał się kawałek, przychodzi klient, no ile pan tym jeździ? No to pan chce mi sprzedać samochód, tak? Albo niech pan mi powie, jak to zachowuje się w trasie. No, wie pan, co pan nie kupuje tego elektryka, nie? Mam tutaj diesel. No tak, to znaczy koncerny są zmuszane przez te regulacje unijne do tego, żeby wyrobić konkretną kwotę, konkretny udział samochodów elektrycznych w sprzedaży i dlatego obserwujemy wzrost tej sprzedaży i wzrost produkcji w ostatnich latach. Jak gdyby ten boom na elektromobilność w ostatnich latach, on się nie zadział sam z siebie, tak? Koncerny musiały być przymuszone przez regulacje, przez ustawodawcę do tego, żeby właśnie produkować i sprzedawać te samochody elektryczne, bo wcześniej oni mówili, że się nie da. Nie chcieli zmieniać po prostu tego modelu biznesowego, który mieli dotychczas i bali się też nowej konkurencji, no ale na szczęście to się zadziało. Tak, potrzebna jest edukacja u handlowców, ale też potrzebna jest edukacja, myślę, u wszystkich u nas w Polsce, też u użytkowników, u decydentów, u ludzi z innych branż, dlatego że jest bardzo dużo mitów, jeśli chodzi o elektromobilność i dużo niewiedzy. Fajnie, że podałeś ten przykład właśnie tych kobiet, dla których to jest wygodne. Ja sam jestem użytkownikiem samochodu elektrycznego i mogę z całą odpowiedzialnością powiedzieć, że to jest najlepszy rodzaj samochodu właśnie dlatego, że nie musimy go ładować na stacjach benzynowych, przecież większość z nas jeździ raczej w tym zasięgu, który daje bateria samochodu elektrycznego. Jeżeli jeździmy daleko w trasę, możemy skorzystać z szybkich ładowarek, które są swoją drogą coraz szybsze i ładowanie jest coraz szybsze i wygodniejsze. Także z perspektywy użytkownika to jest bardzo wygodne. No i nie powiedzieliśmy jeszcze dużo mówiliśmy o zmianach klimatu, o CO2, nie mówiliśmy jeszcze o zanieczyszczeniu powietrza, o smogu. No właśnie. A to jest też ważny temat. Tak, w Polsce wszyscy słyszeliśmy o smogu, słyszeliśmy o tym, że powietrze w Polsce jest bardzo zanieczyszczone na skalę Unii Europejską, tylko wszyscy, i to jest wygodniejsze też dla nas, dlatego że to jest powiązane przede wszystkim ze spalinami z kominów, z domów jednorodzinnych. Większość Polaków nie mieszka w domach jednorodzinnych, gdzie są te kopciuchy, więc to jest bardzo wygodne zwalać na te kopciuchy, na tych innych, którzy tam spalają śmieci czy węgiel w swoich kotłach i dlatego mamy zanieczyszczenie powietrza, no ale niestety tak nie jest, tak? W dużych miastach są na to dane i polskich instytucji, międzynarodowych instytucji. W polskich miastach głównym źródłem zanieczyszczenia powietrza jest właśnie transport, to są emisje z rur wydechowych.
To są pyły, czyli to, co czujemy, co widzimy, ten taki szara mgiełka, tak? Widać, jak jakiś stary samochód, szczególnie z silnikiem diesla, doda gazu, mamy czarną chmurę dymu, ale mamy też dwutlenek azotu. Dwutlenek azotu to jest toksyna, powoduje astmę, powoduje raka, powoduje całą gamę chorób. Państwa Europy Zachodniej walczą z tym bardzo mocno. Dlatego mamy te tak zwane strefy czystego transportu w dużych europejskich miastach. Tam one zakazują wjazdu do miast, do wyznaczonych obszarów. One są całkiem duże, te obszary. Tak? W Londynie to jest cały obszar aglomeracji, gdzie mieszka 12 milionów ludzi. Tam nie mogą wjeżdżać samochody z normą, zdaje się, diesel poniżej Euro 6 nie mogą wjeżdżać. Londyn, tak? Londyn to nie wiem. Miast jest 350, które mają strefy czystego transportu. W Polsce już zaczynamy nad tym pracować. Tak, Samochody elektryczne właśnie mają ten plus, że nie emitują nic z rury wydechowej, nie emitują też hałasu. Jeżeli sobie wyobrazimy teraz, że 1 milion samochodów, które codziennie jeździ po Warszawie, byłaby elektrycznymi samochodami, problem zanieczyszczenia powietrza, problem hałasu z transportu by zniknął, jak ręką odjąć. Można byłoby wtedy przytoczyć słynne słowa jednego z takich dla mnie przodujących artystów na ulicach Cichosza. No, tak by było. Jaki sektor emituje najwięcej CO2? W Unii Europejskiej największym źródłem emisji CO2 jest sektor transportu. My rządzimy na tym świecie, tylko my powinniśmy być wdzięczni Matce Ziemi, że mamy takie piękne kraje, takie piękne miejsca i jeżeli coś dostajemy, to oddajmy to. Więc tak. Dlatego, że samochodów elektrycznych będziemy widzieć coraz więcej, tak? Nie tylko InPost. InPost rzeczywiście jest liderem, chapeau bas,